So it's nice to be here in, where are we? New Raman Reti, huh? Bardzo miło być tutaj w nowym Ramanareti, bo jak rozumiem tutaj jesteśmy. Yeah. Actually, this is too much. We'll see how long I last with this. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamin iti namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Shatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopeka Kanta Radha Kanta Namosute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaura Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Yes, thank you all for coming today on this nice warm summer day. Dziękuję wszystkim, że przyszliście w ten dzisiejszy piękny i ciepły letni dzień. When you might rather have been out in the sun in a park somewhere. We also have a park here. Kiedy może wolelibyśmy sobie pójść gdzieś na słońce, czy do lasu, czy do parku. Mamy też park tutaj. Or where else does one go on a warm day from Warszawie? Albo gdzie jeszcze można by się udać w taki ciepły dzień z Warszawy? Gdzieś pływać? No, yes. Where do people go? Gdzie ludzie chodzą? Shopping. Do centrum sklepowego. Of course. No, oczywiście. We have to go to the shopping temple. Musimy iść do świątyni zakupowej. Świątyni zakupowej. Or świątyni zakupów. Zakupów. Yeah. Right. If you like, you're welcome to sort of move more this way. Jeśli chcecie, możecie się trochę bardziej tutaj przysunąć. A little more friendly. Będzie trochę bardziej przyjacielsko. Don't be shy. Nie wstydźcie się. We have plenty of room. Okay, that's more friendly. Teraz jest bardziej przyjaźnie czy przyjacielsko. So, this might not be a big surprise, but I was thinking to speak on Bhagavad Gita. Może to nie będzie wielkim zaskoczeniem, ale myślałem, żeby coś powiedzieć na podstawie Bhagavad Gity. Yes, we all know Bhagavad Gita. Who's read the whole Bhagavad Gita? Wszyscy znamy Bhagavad Gitę. Kto czytał całą Bhagavad Gitę? Yeah. Who is in the process of reading the whole? A kto jest w procesie czytania całej Bhagavad Gity? Okay, that's good. Yeah. Well, what I thought today is to share with you an interesting way of appreciating, I would say, the Bhagavad Gita as a whole. Więc myślałem, żeby dzisiaj podzielić się z wami takim ciekawym procesem czytania Bhagavad Gity tak w całości, jako całości.
One kind of standard approach that you might be familiar with, we get, I believe it's originally from previous Acharya Baladev Vidyabhushana. Jeden taki standardowy proces, który otrzymujemy od poprzedniego acharyi, jeśli się nie mylę, to od Baladeva Vidyabhushany, where he says the Bhagavad Gita deals with five topics. Gdzie on mówi, że Bhagavad Gita omawia 5 tematów. Mark, can you speak more to the mic? Closer to the mic. Yes. Hello, Mike. How's that? Thank you. Whoa. Okay. Yes, you know about this 5 topics of Bhagavad Gita, right? Na pewno wiecie o tych 5 tematach Bhagavad Gita, prawda? Pravda? What are they? Jakie to są tematy? Material nature, Ishvara, Jiva, Karma, Kala. We got it. Czyli żywa istota, materialna natura, Ishvara, czyli najwyższy kontroler, Means karma i czas. Yeah, so we have the Lord, the living entity, Prakriti, material nature. Czyli mamy najwyższego Pana, mamy żywą istotę, mamy Prakriti, czyli materialną naturę. And we have Kala, time. I mamy Kala, czyli czas. And then we have these first 4, it said, there's nothing we can do to change them. I jest powiedziane, że tych pierwszych 4 rzeczy, to z nimi nie możemy nic zrobić, żeby je zmienić. However, the last one, karma, is something that we can have control over. Ale ta ostatnia rzecz, karma, jest czymś, nad czym możemy mieć kontrolę. Okay, now we can keep these themes in mind, but I'm going to jump to another completely different sort of approach. But I would say like this, that if we keep in mind that karma or action is what can be changed, then in a way this approach, which has 6 categories, different from the 5, will be relevant. Karma and these 6 categories, action. Więc teraz, pamiętając o tych 5 tematach, przeskoczymy do zupełnie innego podejścia, które ma 6 kategorii i pamiętając o tym, że karma, czyli działanie, jest czymś, co możemy zmienić, to wtedy te 6 kategorii tak się z tym wiąże. Now, I just remembered that I wanted to send a message, and I don't know if it got through, but the message was, can we arrange that there be paper and pens in case someone wants to take notes. Więc właśnie sobie przypomniałem też, że miałem wysłać tutaj wiadomość, której chyba nie wysłaliśmy. Wiadomość była taka, czy można by zorganizować kartki papieru i długopisy. No. It's just now 50 coming? meters away. Just now coming. Somebody has to bring it. Okay. Paper and pens. Chyba w szafie. Papier jest w szafie i długopisy też są w szafie. Tej drewnianej przed biurem. Yeah. Okay. I thought this is a topic you might want to take notes on, because sometimes when we talk, a few details, it gets difficult to remember. Więc to jest proces, myślałem, że możecie chcieć go sobie zapisać, bo jak mówimy o tak wielu szczegółach, to ciężko to zapamiętać. And when those of us who find ourselves sitting here speaking to devotees, we like to feel that what we're speaking will somehow be taken. It will be remembered and may be useful.
Więc ci z nas, którzy siedzą tutaj, czy w tym miejscu, czy po tej stronie, mówiąc, no to lubimy czuć, czy tak mieć to wrażenie, że to, co mówimy, może być użyteczne i zapamiętane, użyteczne. And in this case, useful, I would say, specifically for your own reading, your own studying, revisiting Bhagavad Gita. Those of you who have already read. Użyteczne, szczególnie mam na myśli wasze własne, dalej to będzie użyteczne dla was we waszym własnym czytaniu i studiowaniu Bhagavad Gity. And here is a kind of message behind the message, which is we shouldn't, it's not a good idea to think I've read the Bhagavad Gita once and now I'm finished with the Bhagavad Gita. I tutaj ten przekaz też jest taki, że nie powinniśmy myśleć, że przeczytałem raz Bhagavad Gitę, no i już skończyłem. Rather, we can again and again and again throughout our lives keep revisiting the Bhagavad Gita and drawing from its wealth of wisdom. Wręcz raczej możemy raz za razem wracać do Bhagavad Gity i czerpać zawsze z niej tę głębię mądrości. Okay, now actually I got a little ahead of myself when I said there are 6 categories. Before that I want to say there are 3 categories. Tak naprawdę w ogóle trochę tak wybiegłem przed temat, kiedy powiedziałem o 6 kategoriach. Najpierw powinienem był powiedzieć, że są 3 kategorie. And you're likely to be familiar with these. I prawdopodobnie je znacie. Shall we distribute the papers? Yes, whoever wants paper to make notes. Może ktoś mógłby też pomóc rozdać? Raise your hand. Kto chce długopisy do papiery do notowania? I know that note-taking sounds a lot like school. Wiem, że robienie notatek to brzmi jak w szkole. And some of you may have had some bad experience with school, so you don't want to take notes. Niektórzy z was mogą też mieć złe doświadczenia ze szkoły, więc możecie nie chcieć robić notatek. If that's true, więc then jeśli we won't force you to take notes. W takim przypadku nie będziemy wcale was zmuszać do robienia notatek. Okay, now everyone's taking. Okay, 3 categories that you may be familiar with, and here come the Sanskrit technical terms. The first is Sambandha. 3 kategorie techniczne, że tak powiem, techniczne nazwy, z którymi możecie być już zaznajomieni. To pierwsze to jest Sambandha. Sometimes it's called Sambandha Jnana. Czasami to jest nazywane Sambandha Jnana. Or knowledge of relationship. Czy też wiedza o związkach. Okay, we'll get back to it. The second one is called Abhideya. Wrócimy do tego. Druga kategoria to jest Abhideya. And Abhideya is sometimes translated as process. I Abhideya czasami jest tłumaczona jako proces. And the third is Prayojana. I trzeci to jest Prayojana. And Prayojana is sometimes translated as the goal. Prayojana czasami jest tłumaczone jako cel. Or necessity. Czy potrzeba. Okay, so we have these 3 categories. Więc mamy te 3 kategorie. Which Chaitanya Mahaprabhu explains, it's mentioned in Chaitanya Charitamrita. These 3 categories are what the Srimad Bhagavatam is all about. I jak mówi o tym Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Mahaprabhu mówi, że
cały Śrimad Bhagavatam mówi o tych trzech kategoriach. So it becomes a way of understanding and appreciating the Bhagavatam when you keep these three categories in mind. Więc to jest sposób rozumienia i doceniania Śrimad Bhagavatam, kiedy pamiętasz o tych trzech kategoriach. So, for example, in the Bhagavatam, when we read Ete Changsa Kala Pungsa Krishnastu Bhagavan Swayam, it's kind of a declaration of all the different avatars. Krishna is Bhagavan himself, the supreme, the original personality of Godhead. Więc dla przykładu, kiedy czytamy w Bhagavatam Ete Changsa Kala Pungsa Krishnastu Bhagavan Swayam, czyli werset, który mówi, że Krishna jest tą pierwotną osobą, pierwotną postacią, źródłem wszystkich innych, również innych inkarnacji Najwyższego Pana. Then we can think, is this about Sambandha, is this about Abhideya, or is this about Prayojana? To wtedy możemy pomyśleć, czy ten werset mówi o Sambandzie, czy o Abhidei, czy o Prayojanie. Prayojanie. Then we might say, this is about Sambandha. It's telling me tattva, who is Krishna? I wtedy możemy pomyśleć, tak, to jest Sambandha. Ten werset mówi mi, kim jest Krishna. And in relation, because Sambandha means relation, in relation to other avatars, he is the supreme. I Sambandha oznacza w związki, czy w związku, więc on jest najwyższym w związku z innymi awatarami. And then we might read another verse in the Bhagavatam that is speaking about the glories of hearing and chanting. Możemy czytać inny werset ze Śrimad Bhagavatam, który będzie dla przykładu mówił o chwałach słuchania i intonowania o Najwyższym Panu. Because we may ask, okay, Krishna is the supreme personality of Godhead, so what? What do I do? Bo moglibyśmy zadać pytanie, że dobrze, Krishna jest Bogiem Najwyższą Osobą, ale co z tego? Co robimy? Co robimy? Then the Bhagavatam says, hear and chant about Krishna. I wtedy Bhagavatam mówi, słuchaj i intonuj o Krysznie. And then we may find another verse which is describing the result of hearing and chanting about Krishna. I dalej możemy znaleźć inny werset, który mówi o rezultacie słuchania i intonowania o Krysznie. Yeah. In which is described perhaps the ecstatic experience that arises from hearing and chanting. Który opisuje ekstatyczne doświadczenie powstające z słuchania, intonowania. Then we know, this is focusing on Prayojana. No i wtedy wiemy, że to skupia się na Prayojanie. Prayojanie. Will be difficult. So, but it's not always that simple. There can be a verse which is dealing with more than one of these three categories, could be dealing with all three. Ale to nie zawsze jest takie proste. Jeden werset może omawiać dwie z tych kategorii, albo nawet wszystkie trzy. Actually, one could probably argue that every single verse of the Bhagavatam is dealing with all three. Albo wręcz można by argumentować, że każdy jeden werset z Bhagavatam mówi o wszystkich trzech kategoriach. Well, back to Bhagavad Gita. And wracając do Bhagavad Gity, what I want to propose is we can also appreciate verses of Bhagavad Gita in terms of these three categories. Chciałem zaproponować, że również możemy docenić wersety Bhagavad Gity w ramach tych trzech kategorii. Maybe I should give examples for this. Aham sarvasya prabhavo matta sarvam pravartate. Iti matva bhajante mang buddha bhava samanvita. Krishna says in chapter 10, verse number 8. Więc może podam tego przykład, tak jak Krishna mówi w Bhagavad Gicie, rozdziale 10, w wersecie 8, Aham sarvasya prabhavo. Everything comes from me. Wszystko pochodzi ze mnie.
And if someone understands this, jeśli ktoś to rozumie, iti matva bhajante mam, that person will worship me. taka osoba będzie mnie wielbić. How will he or she worship me? Buddha-bhava samanvita with great devotion. A w jaki sposób taka osoba będzie mnie wielbić? Z wielkim oddaniem. So this suggests first Sambandha and then Abhideya. Więc ten werset sugeruje najpierw Sambandhę, później Abhideję. And finally it hints, we can say, at Prayojana. I ostatecznie daje nam wskazówkę o Prayojanie. Okay, well, you may be saying at this point, so what? Więc moglibyście powiedzieć, że w tym punkcie, i co z tego? This is nice, but so what? No fajnie, ale co z tego? Well, now I want to suggest that for each of these three categories, we have two subcategories, and that's where the sixth is going to come from. Teraz chciałem zasugerować, że każda z tych kategorii ma swoje dwie podkategorie i w ten sposób będziemy mieli te 6. So we say in English as a kind of expression, the plot thickens. Więc tak jak po angielsku mówimy, że fabuła się zagęszcza. Czy jak mówimy po polsku? Yeah. Nabiera tempa? Yeah. Okay. Historia kulminuje. It's like when you have a detective story. Tak jak macie historie detektywistyczne. And the question is who did it? Who did the crime? I pytanie jest, kto to zrobił? Kto popełnił przestępstwo? And the story leads you to think probably it was the butler. I historia tak wskazuje na to, że prawdopodobnie to był ten sługa tego bogacza. But then there's a twist in the story, and it seems like no, it couldn't possibly be the butler, the servant. I później jest zmiana, tak powiem, wątku, fabuły, zwrot akcji, że nie, prawdopodobnie to był ktoś inny. Yeah, so we say the plot thickens, it becomes more complicated. I wtedy mówimy, że właśnie fabuła się zagęszcza, bardziej komplikuje. Okay, so here we have, let's start with Sambandha. We have two principles. Więc zacznijmy od Sambandhy. Mamy dwie zasady. Or we may say two themes that come. Można by powiedzieć dwa tematy. The first of these is equal vision. Pierwszy z nich to jest jednakowa wizja. Yeah, equal vision. Czy równa wizja. The idea comes up in many ways in the Bhagavad Gita, especially in the early chapters. Ta idea pojawia się w wielu miejscach w Bhagavad Gicie, a szczególnie we wcześniejszych rozdziałach. It begins, I would say, already in early second chapter, when Krishna gives Arjuna his first practical instruction. To już zaczyna się nawet na początku drugiego rozdziału, kiedy Krishna daje Arjunie takie pierwsze praktyczne nauki. Matra sparshastu kaunteya. How does it go? Shitoshna sukha dukkada. Yes. So Krishna's doing two things here because he's hinting that this world is full of dualities. He's going to talk more about that later. Więc Krishna mówi tam, robi tam dwie rzeczy. Mówi o tym, że ten świat jest pełen dualizmu i będzie o tym mówił jeszcze później. And then he's giving a practical instruction what to do about it. And what do we do? He says tolerate. I dalej daje praktyczną instrukcję, co z tym robić. Mówi, toleruj. Now this is going to lead into the point, you can say, of equal vision. I to nas doprowadzi do punktu, jak można by powiedzieć, równej wizji, czy jednakowej wizji. Wizji równości. This is a wonderful garland. To jest cudowna girlanda.
it's very heavy. I bardzo ciężka. Now I can breathe. Teraz mogę oddychać. Yeah, later in the second chapter, Krishna is going to advise Arjuna to be a yogi. I później w drugim rozdziale Arjuna radzi Krysznie, żeby był joginem. Krishna radzi Arjunie. Tak, Krishna will advise Arjuna. Krishna radzi Arjunie. Yes, yogasta kuru karmani sangam tyatva dhananjaya siddhya siddhyo samobhutva samatvam yoga uchyate. Samatvam, this is the key word. Tam używa tego słowa samatvam, kluczowe słowo. Equanimity or equal vision. Czyli wizja równości, czy takie zrównoważenie. It's what I call therapeutic non-dualism. Ja to nazywam terapeutycznym niedualizmem. It's kind of step one in the practice of bhakti yoga. Taki pierwszy krok w praktyce bhakti yogi. So, this is again siddhi, asiddhi. He says, success or failure, again, happiness or misery. In all of these dualities, what do? He says, you be a yogi, and thus experience samatva, this non-dualism. Więc Krishna mówi, że tam w sukcesie czy porażce siddhi, asiddhi, w każdej sytuacji należy być joginem. W jaki sposób? Właśnie bez tej, czyli tak wizji jedności czy równości. Non-dualism. Niedualizmie. Niedualizmie. Sounds scary. Okay. As I said, it's a kind of therapeutic non-dualism. Tak jak powiedziałem, jest to taki terapeutyczny niedualizm. It's not an absolute non-dualism. To nie jest taki absolutny niedualizm. Well, that's a bigger subject. We're going to move on to the second of the two themes that we're associating here with Sambandha. Wielki temat, ale my przejdziemy do drugiego tematu, który wiąże się z Sambandhą. Are you ready for this? Jesteście na to gotowi? The second one is choice. Drugi to wybór. Czy wola? Wybór. Vibhuda? Wybór. Vibhura. Yeah, now, this may seem a little surprising. To może brzmieć trochę zaskakująco. But here's what I want to propose, that the whole Bhagavad Gita, after all, what is Krishna trying to do? He's trying to persuade Arjuna to act a certain way. Ale tutaj, co chcę zasugerować, że o co chodzi w całej Bhagavad Gicie? Krishna stara się nakłonić Arjunę do działania w określony sposób. And he's going to be successful. I jemu się powiedzie. But before very close to the end of Bhagavad Gita, Krishna says something to Arjuna, leaving him the choice what to do. Ale wcześniej, pod koniec Bhagavad Gity, Krishna powie do Arjuny w taki sposób, zostawiając mu wybór. He says, iti te jnanam akyatam guhyataram maya. This secret, or this confidential knowledge, which is more confidential, I've explained it to you. On mówi, że ten sekret, tę wiedzę poufną, jeszcze bardziej poufną właśnie ci objaśniłem. So now, vimrishyata aseshena, now I want you to think about it and think about it very carefully. I teraz chcę, żebyś to przemyślał, żebyś przemyślał to sobie bardzo uważnie.
Well, he doesn't say carefully. He says ashesha, which means without end. So you can think as long as you want. On mówi nie do końca uważnie, tylko mówi asheshana, czyli żebyś przemyślał to ile chcesz. They're on a Bez battlefield. końca. A oni są na polu bitwy. And the warriors are getting impatient. Wszyscy wojownicy już się niecierpliwią. Let's get to it. No, walczmy wreszcie do boju. But Krishna says, take your time. A Krishna mówi, że no spokojnie, tak, poświęć na to swój czas. Take your time and yatechasi tata kuru. Daj sobie czas i yatechasi tata kuru. Yata tata. As ichasi, you desire, you choose, tata kuru, do like that. Yat, czyli tak jak, yat ichasi, tak jak pragniesz, tatha kuru, tak czyń. He's giving him a choice. Daje mu wybór. He does say also in this part of the discussion, he says, because you have the nature of a warrior, you're anyway going to be, that's your conditioning, and you're going to experience life with that conditioning. I on wcześniej mówi, że tak czy inaczej, ponieważ masz takie naturę, uwarunkowanie wojownika, tak czy inaczej doświadczysz życia w ten sposób, z tym uwarunkowaniem. So you may think that you cannot fight, but actually you can't. Więc możesz myśleć sobie, że będziesz nie walczył, ale tak naprawdę nie jesteś w stanie. And this is a bit of a paradox. No i to jest taki drobny paradoks. Because he's giving him a choice. Bo on daje mu wybór. And we can say the whole Bhagavad Gita is about choice. And a particular aspect, we can say, has to do with this information Krishna gives about the three modes of nature. I można by powiedzieć, że cała Bhagavad Gita właśnie w niej chodzi o ten wybór i szczególnie Krishna daje później tę informację o trzech siłach natury. Krishna informs details in 2 chapters, actually 2.5, about the three modes of nature, and he gives that knowledge so that we can be enough aware of the distinctions to choose, to make to make a decision for one or another of these sorts of gunas. I Krishna dalej w Bhagavad Gicie w praktycznie 2,5 rozdziałach daje szczegółowe informacje o tych gunach, o tych różnych siłach natury, po to, żeby tak poinformowany Arjuna, czy my, mógł dokonać wyboru między tymi gunami. Okay, now we have two things. We have equal vision and we have choice, and we're associating these with Sambandha. Więc mamy te dwa tematy. Jest to wizja równości i wybór, i my wiążemy to z Sambandhą. So that means these are, in a sense, fixed. In other words, equal vision is a kind of reality and experience of how things are. And similarly, choice is about how things are. Namely, we have a choice. I te rzeczy są takie ustalone, sztywne, czyli że takie są. Czyli że wizja równości jest to ta taka bardziej I lost about the vision. This is like There's the vision equal vision, which means behind equal vision is a recognition that all living beings are equal. Czyli że jest ta wizja równości, za którą stoi dostrzeżenie tego, że wszystkie żywe istoty są równe. Yeah. Vidya vinaya sampanne brahmane gavi hastini shuni chaiva shapakecha. Pandita, a learned person, samadarshinas, he's equally. Different sorts of human beings and animals and whatever.
Jak mówi też ten werset, że uczona osoba widzi jednakowo wszystkie rodzaje żywych istot, czy to uczonego, czy słonia, czy... They see that way because they're seeing how things really are. Widzi w ten sposób, dlatego że widzi, jak rzeczy się mają naprawdę. So that's Sambandha. To jest Sambandha. But now I want to move on to Abhideya. No i dalej chcę przejść do Abhidei. And what was the basic idea of Abhideya? A jaka była podstawowa idea Abhidei? Process, yes. And process means practice, the practice of devotional service, devotional life. Proces, tak. I proces oznacza praktykę z służby oddania, życia w oddaniu. And here again two different themes, and the first of these themes is ahimsa, non-violence. I tutaj znowu są dwa różne tematy. Pierwszy z nich to jest temat ahimsa, czyli niestosowania przemocy. We could say this is a negative theme because non-violence, it's about what not to do. Moglibyśmy powiedzieć, że to jest taki negatywny temat, czyli to, czego nie należy robić. But this what not to do is a big challenge for us as human beings. Ale to, czego nie należy robić, jest dla nas, jako dla ludzkich istot, dużym wyzwaniem. Even when we think we're being very non-violent, we might actually not be so non-violent. Nawet jeśli myślimy sobie, że możemy być tacy całkiem niestosujący przemocy, w rzeczywistości może wcale tak bardzo nie być. Well, this is a big theme, and I don't think we'll be able to get to it much. No to jest duży temat i myślę, że za bardzo nie będziemy w stanie się w to wgłębić. For now, just to mention that the word ahimsa, we find in Bhagavad Gita just mentioned four times. Na razie po prostu możecie zapamiętać, że to słowo ahimsa znajdziemy w Bhagavad Gicie użyte 4 razy. And in each case it's a word included in a list of qualities and attitudes. I w każdym przypadku jest to słowo użyte jako jedno z listy wymieniania różnych cech, atrybutów. And so one might conclude that, well, it's just one of so many qualities that we should pursue in spiritual life. Więc można by tak dojść do wniosku, że no tak, jest to jedna z cech, do jakich powinniśmy dążyć w ramach duchowego życia. And besides that, one might say it couldn't possibly be so central because, as we were saying, Krishna's urging Arjuna to do what? He's urging him to fight in a battle. That's hard to call that non-violence. I poza tym też można by pomyśleć, że no przecież to na pewno nie jest taki centralny temat, no bo w końcu Bhagavad Gita polega na tym, że Krishna zachęca Arjunę do tego, żeby walczył, więc to nie za bardzo jest tak niestosowanie przemocy. Yes, this is another one of the paradoxes of the Bhagavad Gita. Tak, to jest i kolejny z paradoksów Bhagavad Gity. Srila Prabhupada often would emphasize that Krishna is urging Arjuna to fight, and this is not non-violence. Śrila Prabhupada często by podkreślał, że tak, Krishna zachęca Arjunę do walczenia i to nie jest niestosowanie przemocy. And just the opposite, we had the famous activist in India in the first half of the 20th century, Mahatma Gandhi. I wręcz odwrotnie mamy tego sławnego aktywistę z pierwszej połowy XX wieku z Indii, czyli Mahatma Gandhiego. And he argued that the essential message of Bhagavad Gita is non-violence. Który właśnie argumentował, że tak, że tym centralnym tematem Bhagavad Gita jest niestosowanie przemocy.
that's again another topic. How does he come to that conclusion? I to jest właśnie inny temat. A jak on doszedł do tej konkluzji? But for now, we just want to consider it, take it as one very important theme, specifically in this category of Abhideya, of practice. Na razie my po prostu chcemy zostawić to na tym, że jest to jeden z tych bardzo ważnych tematów w ramach tej kategorii praktyki, Abhideya. But again, it's a negative practice. It's about refraining from hurting. Ale jeszcze raz, to jest ta negatywna praktyka, w tym sensie, że to jest powstrzymywanie się od krzywdzenia. And it turns out that's not so easy sometimes. Co wychodzi na to, że wcale to nie jest czasami takie łatwe. But then what about positive practice? No a co z pozytywną praktyką? If we have two categories under Abhideya, what would we want to say is the positive category? Jeśli mamy dwie kategorie w ramach Abhidei, to co chcielibyśmy nazwać tą pozytywną praktyką? And here we propose teaching by example. Tutaj proponujemy nauczanie przykładem. Teaching by example? That may surprise us. Nauczanie przykładem to może nas zaskoczyć. So, we know the word, perhaps the Sanskrit word acharya is referred to in the Bhagavad Gita, and we see Krishna is acting as acharya. Znamy to słowo acharya w sanskrycie, czyli osoba nauczająca przykładem. Krishna działa jako acharya. He's explaining in chapter 3 that he appears in this when he appears in this world, he's doing so out of a sense of duty. On tłumaczy w rozdziale 3, że kiedy w rozdziale 3, 4, że kiedy pojawia się w tym świecie, robi to tak z poczucia obowiązku. He's giving the example of a leader. Daje też przykład lidera. And he's mentioning that acting in this way of yoga is what kings of the past have done. I wspomina o tym, że działanie w jodze jest tym, co królowie w przeszłości czynili. And he's explaining that he has given this teaching in the past to kings going all the way back to the sun god. I on tłumaczy, że w przeszłości on przekazywał te nauki Krishna królom, poczynając od Boga Słońca. And then jumping later to chapter 13, where Krishna again gives a list which includes ahimsa. He also speaks of acharyopasanam as an aspect of jnana, of knowledge. I później dalej w 13 rozdziale, kiedy Krishna wymienia składniki wiedzy, w których również wymienia ahimsę, niestosowanie przemocy, Krishna mówi tam acharyopasanam, co znaczy? Co znaczy? What means upasanam? Upasanam, co znaczy? Yeah, to worship, to respect. Tak, wielbić, szanować. It also means to approach, to go near to, in other words, to listen to. To znaczy, żeby zbliżać się, podchodzić do, słuchać. So, what is it? Amanitvam, madambitvam, ahimsa, kshantirarjavam. Acharyopasanam, shocham, kshantirarjavam. No. Acharyopasanam, shocham, and the last line. So, approaching someone who teaches by example is an element of jnana. Więc zbliżenie się do kogoś, kto naucza swoim przykładem, jest elementem wiedzy. Okay, now, this is the positive side of Abhideya, so that means
we should look at the entire Bhagavad Gita for its, what is it giving us with respect to this theme. Więc to jest ten pozytywny składnik w ramach procesu, praktyki Abhidei i powinniśmy więc patrzeć na całą Bhagavad Gitę, co ona nam mówi w tym temacie. Now we may say, well, not very much. Można by powiedzieć, no nie za dużo. Krishna's talking to Arjuna as his student. Krishna mówi do Arjuny jako do swojego ucznia. So we are in the position of student. We are hearing instruction from Krishna. My jesteśmy na pozycji ucznia i słuchamy instrukcji od Krishny. And it's all talking. It's not, what does that mean, teaching by example? I to wszystko jest rozmowa. No tu nie ma mowy o uczeniu przykładem. But if we think a little deeper, we can understand what is he teaching. He's teaching how to act. Ale jak pomyślimy o tym trochę głębiej, to czego on uczy? Krishna uczy go, jak działać. And when we act, how do we want to act? We want to act with awareness that others may be seeing how we act. I kiedy my działamy, to znaczy, że my działamy, czy chcemy działać z tą świadomością, że inni widzą, jak my działamy. And so this is very relevant. I to jest jak najbardziej tutaj, jak się najbardziej do tego odnosi. For grihastas with children, it's very relevant how to act in a way that is teaching by example to my children. Dla grihastów, którzy mają dzieci, to jest bardzo stosowne, jak działać tak, żeby w ten sposób uczyć swoje dzieci. Jak działać. And in all circumstances, we're always, consciously or unconsciously, we are contributing to the awareness of others. And so we actually automatically, just by living in the world, we have a function of teaching. So we want to teach in a good way. Więc we wszystkich okolicznościach, czy jesteśmy tego świadomi, czy nie, nasze działanie tak składa się też na świadomość innych ludzi, więc czy pozytywnie, czy nie, działamy też, czy uczymy swoim przykładem. In Arjuna's case, it's a kind of special case because in the end, having learned all the lessons, what does he do? He goes out and chops people up. Shoots them dead. W przypadku Arjuny to jest taki bardzo wyjątkowy tego przypadek, dlatego że po tym, jak się tego wszystkiego nauczył, to co robi? Wychodzi na pole i rozstrzeliwuje ludzi i ścina im głowy. And yeah, he's teaching how to fight with the right attitude, the right consciousness. I no tak, uczy jak walczyć z właściwą świadomością, z właściwym nastawieniem. In świadomości Krishny. W świadomości. Yes. And those on the opposite side who are opposing him, he's teaching them by killing them. A tych po przeciwnej stronie, którzy są jemu przeciwni, uczy ich zabijając ich. Yeah. And as they're dying, they're going, oh, I should have been on the other side. I umierając myślał sobie, powinienem był być po drugiej stronie. Too late now. Teraz już za późno. No, not too late. Nie za późno. Fortunate, I've just been killed by a devotee of Krishna. Na szczęście właśnie zostałem zabity przez wielbiciela Krishny. So I can go back to Godhead faster than otherwise. Mogę wrócić do domu, do Boga szybciej niż innymi sposobami. Finally we have prayojana, or the goal, the result, ostatecznie mamy the aim and the necessity. Ostatecznie mamy prayojanę, czyli ten cel, potrzebę, konieczność. And first we have what we can say is an attitude or a quality. I najpierw mamy, jakby to nazwać, czyjeś nastawienie, czy czyjeś cechy.
cechy. But we can, and as such we might think of it as part of Abhideya. Więc można by pomyśleć, że to jest część Abhidei. But we can also consider it as a realization. Ale też możemy uznać to za takie uświadomienie sobie czegoś. And this is humility. I to jest pokora. Humility as prayojana, the goal. Pokora jako cel, prayojana. And again, Krishna, right in the very beginning of his list of items of knowledge, the very first one is amanitvam. I też znowu Krishna, wymieniając te wszystkie składniki wiedzy, na samym pierwszym miejscu wymienia amanitvam. Amanitvam means not having sort of a self-centered expectation of honor for oneself. Czyli nie mający jakichś oczekiwań szacunku dla siebie. And related to that is the next one, adambitvam. Damba means pride, so being free from pride. I wiąże się z tym adambitvam, czyli wolność od dumy, bycie wolnym od dumy. So if we think of this as a realization that to be connected with Krishna brings about humility. Więc jeśli pomyślimy o tym właśnie jako o dojściu do takiego zrozumienia, uświadomieniu sobie, że bycie w kontakcie z Kryszną wywołuje pokorę. And we can say also, the more advanced we become in spiritual life, the more humble we become. I można też by powiedzieć, że im bardziej stajemy się zaawansowani w życiu duchowym, tym bardziej stajemy się pokorni. Because advancement means we're becoming more conscious of Krishna, but we're becoming more conscious of our real situation, who we Dlatego, are. że zaawansowanie znaczy, że stajemy się bardziej świadomi Kryszny, ale też bardziej świadomi naszej życiowej sytuacji, kim naprawdę jesteśmy. And this is very nice when humility unfolds in our heart. I to jest bardzo wspaniałe, kiedy ta pokora rozkwita w naszym sercu, It rozwija się. brings us a sense of freedom. To przynosi nam takie poczucie wolności. Wolności. Because we don't have to put a pretense about ourselves. Bo nie musimy wtedy tak udawać. Yeah. This is a world of pretense. Everyone is To jest putting on a mask. świat udawania. Każdy zakłada jakąś maskę. So humility means we can take off the mask. That means we can be our authentic selves. Więc pokora oznacza, że zdejmujemy maskę, możemy być sobą naprawdę. And when we can be ourselves, then we can be happy because ourselves are happy I by kiedy nature. możemy być sobą, wtedy będziemy szczęśliwi, bo my sami z natury jesteśmy szczęśliwi. My naprawdę. Okay, so we have humility as one important theme of Prayojana. Więc mamy pokorę jako jeden ważny temat w Prayojanie. And do you want to know what the second category I chcecie is? wiedzieć, jaki jest drugi? Are you sure you want to know? Jesteście pewni? Or we should wait until next time I come, Czy może mamy poczekać do następnego razu? whenever that will be. Kiedykolwiek to nastąpi. Yes, it's affection, To jest uczucie, priyatva. czy takie bliskie uczucie. And affection is what we find in Krishna's relationship with Arjuna. I bliskie uczucie jest tym, co znajdziemy w związku Kryszny z Arjuną. Now, the whole Bhagavad Gita it's in a rather formal style. No więc cała Bhagavad Gita, ona jest raczej w takim formalnym stylu. And when Krishna expresses affection, it's a bit, we might say, stilted.
I kiedy Krishna wyraża uczucie, no to można by powiedzieć, że to jest trochę stilted, Stilted, a little stiff. trochę takie sztywne. Yes. In the fourth chapter, when Krishna's explaining to Arjuna why he's speaking this teaching to Arjuna. W 4. rozdziale, kiedy Krishna tłumaczy Arjunie, dlaczego wybrał jego do wypowiedzenia tego całego tematu Bhagavad Gita, He says, I am speaking this to you because you are my devotee and my friend. Krishna mówi, że mówię ci to, ponieważ jesteś moim wielbicielem i przyjacielem. Kind of a straight report. You are my devotee and you are my friend. Tak jakby w takim raporcie, że jesteś moim wielbicielem i przyjacielem. Well, who knows what exactly was the tone in which Krishna speaks that. Kto wie, w jakim tonie naprawdę Krishna to wypowiedział. Actually, he was probably speaking in a very sweet way. Tak naprawdę pewnie mówił to w bardzo słodki sposób. Because it's mentioned earlier in the Gita that Krishna was smiling as he was speaking. Dlatego, że wcześniej jest wspomniane w Gicie, że Krishna uśmiechał się, kiedy mówił. But later in the Gita, toward the end of the Gita, Krishna seems to confess in a more strong way his affection for Arjuna. Ale dalej czy później w Bhagavad Gicie Krishna tak wyznaje swoje bliskie uczucie do Arjuny jeszcze inaczej. Because he says, Ishto si me dridham. You are ishta. Ishta means desired. Że i ty jesteś tym upragnionym. He is desired. You are desired. Ishto si. Że jesteś mi taki upragniony, wymarzony, pożądany. By me. Przeze mnie. Dridham, very strongly. Dridham, bardzo mocno. So he's expressing something a bit stronger here. Tutaj Krishna wyraża coś mocniejszego. Yeah, this is verse 64 of chapter 18. Sarva guhyatamang buhya shinume paramang vacha. Listen to this supreme secret that I'm telling you. To jest werset 64, wersetu 18, że posłuchaj tego wielkiego sekretu, który mam ci do powiedzenia. Buhya, listen again. Słuchaj jeszcze raz. Ishto sime dridham iti tato vakshyami te hitam. I'm speaking this to you for your benefit. Mówię to do ciebie, dla twojej korzyści. Listen to this because it's for your benefit. Posłuchaj tego, bo to jest dla twojej korzyści. But it's for your benefit. I'm teaching because I have a strong affection for you. Posłuchaj dlatego, że mówię to dla twojej korzyści, bo mam dla ciebie takie duże uczucie. So this theme of affection is, you can say, underneath or above or in the background of the Bhagavad Gita. Więc ten temat właśnie tego uczucia, dużego uczucia wobec, jest takim tematem u podszewki, czy stojącym ponad, czy w tle całej Bhagavad Gity. But from Chaitanya Charitamrita we get a hint that actually it's not so far in the background, and if we're a little conscious we can see that it's the main point. Z Chaitanya Charitamrity możemy dowiedzieć się, że to tak naprawdę nie jest gdzieś tam temat, cały temat w tle, tylko tak naprawdę to jest jeden z najważniejszych tematów z przodu. In the episode when Lord Chaitanya is traveling in South India and he meets one Brahmin whose name is not given as far as I remember, and he sees he's reading Bhagavad Gita and he's crying. W epizodzie, jak Pan Chaitanya podróżuje po południowych Indiach i spotyka tam pewnego Brahmina, którego chyba imię tam nie jest w ogóle wymienione, i Pan widzi, jak ten Brahmin, czytając Bhagavad Gita, płacze.
And Lord Chaitanya asks him, what's happening? What's wrong? I Pan Chaitanya pyta go, że no co się dzieje, co jest nie tak? And he says, well, my guru has instructed me that I should read Bhagavad Gita, so I'm trying. I never really learned to read properly. No i ten Brahmin tłumaczy mu, że no cóż, no mój guru poinstruował mnie, że mam czytać Bhagavad Gita, a ja no tak naprawdę nigdy nie nauczyłem się właściwie czytać. So the others, my colleagues, the other Brahmins, they're always laughing at me because I can't pronounce it right or anything. Moi koledzy Brahmini wyśmiewają się ze mnie, bo ja nie mogę ani tego właściwie wymówić. Sometimes devotees tell this story by saying he had no idea about reading and he was even trying to read it upside down. Czasami wielbiciele opowiadają tę historię, mówiąc, że on w ogóle nie umiał czytać i nawet starał się to robić, trzymając książkę do góry nogami. Maybe not likely. No, może jest to mało prawdopodobne. But he's also crying, and Lord Chaitanya is asking him, why are you crying? Ale on też płakał i Pan Chaitanya pyta go, dlaczego płaczesz? Because I'm just thinking of the scene where Krishna and Arjuna are on the battlefield, they're on the chariot. I on odpowiada, że ja po prostu myślę o tej scenie, kiedy Krishna i Arjuna są razem na polu bitwy. And I'm thinking how kind Krishna is. I myślę o tym, jak Krishna jest łaskawy. He's so kind that he's with Arjuna and he's speaking to him. Tak bardzo łaskawy, że on jest z Arjuną i mówi do niego. And this is just so wonderful that I'm feeling overwhelmed thinking. To jest tak wspaniałe, że jestem po prostu przygnieciony, jak tylko o tym myślę. And Lord Chaitanya says, you understand the actual purport of Bhagavad Gita. I Pan Chaitanya odpowiada, że no, ty rozumiesz prawdziwe znaczenie Bhagavad Gity. Despite his apparent lack of education, in fact he had the deepest understanding. Że pomimo jego pozornego braku edukacji, on posiadał najgłębsze zrozumienie. Well, I'm noticing the time and I think I should stop here. Więc patrzę na upływający czas i myślę, że powinienem tutaj się zatrzymać. But again, my suggestion is try this out as a way of reading Bhagavad Gita through the lens of these 6 themes. Tak czy inaczej, moja sugestia jest taka, że spróbujcie czytać Bhagavad Gita poprzez, że tak powiem, okulary tych 6 tematów. And see if something comes out that perhaps you were not so aware of. I zobaczcie, czy nie wywoła to czegoś, czego w przeciwnym razie nie bylibyście świadomi. Now, of course, in the middle, if we were going to make a yantra, I like yantras. If we were to make a yantra, we might put these 6 principles on like a 6-point star. Więc gdybyśmy mieli tak ułożyć taką jantrę tego tematu, ja lubię jantry, więc wyobraźmy sobie tak na okręgu te 6 tematów na rogach 6-bocznej gwiazdy. And yantras, typically they're symmetrical and they will have a middle point. Zazwyczaj jantry są symetryczne i mają punkt środka. And this is called the bindu, which means point, punkt or jest it can nazwany mean drop. Bindu, czyli punkt albo kropka. And so we might wonder what would be the bindu, the point in the middle of this yantra we're imagining of these 6 categories. Moglibyśmy się zastanowić, że co będzie tą bindu, tym punktem w tych 6 kategoriach. Maybe this is not so difficult to guess. Może to nie tak trudno będzie zgadnąć. Anyone want to guess? Ktoś? Okay, Krishna. Well, we have Krishna and Arjuna. No What tak, else? mamy Krishnę i Arjunę i co jeszcze?
So yes. Relationship. And what's a Sanskrit word for? Związek, jakie jest sanskryckie? We got Sambandha, Tak, but mamy we already Sambandha, got ale już Sambandha mamy within the outer thing. Sambandhę tam na okręgu. Bhakti. Czy to będzie bhakti? Yes, bhakti. Tak. Bhakti is about relationship. Bo w bhakti chodzi o związki And it's about activity. i o czynności. Prabhupada so often would translate it as devotional service. Prabhupada Service tak często tłumaczył bhakti jako służba, oddanie, czyli robienie czegoś. Służba oddania. Yes. And it's certainly about connecting. Therefore we use the word yoga sometimes. Bhakti yoga. Z pewnością to też chodzi o połączenie, dlatego używamy tego słowa yoga, bhakti yoga. Połączenia. Yes. And the connection we want to make is of course with Krishna. I związek oczywiście chcemy nawiązać z Kryszną. But connecting with Krishna means connecting with everyone. Ale związanie z Kryszną oznacza związanie ze wszystkimi. Whom we then see with equal vision. Których dalej widzimy z równą wizją. And about which we can make choice every day. We can choose Krishna instead of Maya. I wokół czego możemy dokonywać codziennie wyboru, wybierać codziennie Krysznę zamiast Mai. And we can cultivate in a conscious way the pursuit of non-violence. I możemy w taki świadomy sposób kultywować praktykowanie niestosowania przemocy, czy dążenie do tego. Not just saying, okay, I'm vegetarian, nie tylko so mówi, I'm że non-violent. Tak, jestem wegetarianinem, nie stosuję przemocy. There may be more to it. Maybe nie, w tym może być jeszcze więcej. Involving our thoughts, our words, rozwijanie our actions, naszych myśli, how can we become słów, our action, words. How can działania. we become more deeply deep non-violence, let's say. Jak to może być jeszcze głębiej wolno od stosowania przemocy? Actively non-violent. Tak, aktywnie niestosujące przemocy. And of course, having this sense of bhakti yoga, connection, devotional service, we want to share it with others. I oczywiście mając to poczucie tej bhakti yogi, służby, oddania, chcemy się dzielić tym z innymi. Because sharing bhakti, another meaning of bhakti is sharing. Bo innym też znaczeniem bhakti jest dzielenie się. And we don't want to share just by talking, we want to share by example. I nie chcemy dzielić się tylko mówieniem, chcemy dzielić się przykładem. And then out of this emerges with each step of our devotional service more sense of humility. I dalej też wyłania się z tego z każdym rokiem, z każdym krokiem poczucie naszej pokory. From which, as I mentioned, we get a sense of freedom. Z której, tak jak mówiłem, to daje poczucie wolności. And then out of all of this culture of bhakti yoga, what emerges is this wonderful sense of affection, of love. I dalej cała ta kultura bhakti yogi daje to odczucie tego miłosnego uczucia premy. Yes. This is what it's all about. I o to w tym wszystkim chodzi. And all of this is in Bhagavad Gita. I wszystko to jest w Bhagavad Gicie. One book, 700 verses. Jedna książka, tylko 700 wersetów. Portable book. Taka przenośna. Can take it with you wherever you go. Możesz ją wziąć ze sobą gdziekolwiek jedziesz. You can open it up any time of day or night. Otworzyć o dowolnej porze dnia i nocy. And you can be thinking, what is Krishna's message to me today? I możesz myśleć, że co mi Krishna dzisiaj mówi? How can I
imbibe this? How could I share this with someone else? Jak mogę What is to my wcielić? realization of Jak mogę się tym z kimś podzielić? Co sobie z tego uświadamiam? Hare Krishna. Hare Krishna. Bhagavad Gita as it is ki jai. Jai. Okay, I'll stop there. Tutaj skończymy. You have some japa session now? Frankly speaking, we're over time, so we shall proceed for kirtan and arti. Oh, okay. So sorry for going too long. Overtime? We're a little over time, so maybe Overtime. one short question. One short question. He has a long question. Jedno krótkie pytanie może, bo już jesteśmy. What to do? No short question. No burning short question. Nie ma palących krótkich pytań. Palące krótkie pytania. Okay. Right. Then I'll say thank you all very much. Dziękuję wam wszystkim bardzo. I see many of you have taken notes. Widziałem, że robiliście notatki. Please take it with you. Proszę, weźcie je ze sobą. Look over it maybe tomorrow. Przejrzyjcie je może jutro. Open Bhagavad Gita. Otwórzcie sobie Bhagavad Gitę. And see if there's something from this that resonates. I zobaczcie, co tam z tego wam będzie tak... Jak? Rezonowało. Rezonowało. Okay? Is this a good idea? Czy to dobry pomysł? Jest możliwe? Czy jest możliwe? Czy będzie możliwe? Tak, będzie. Okay. Thank you all very much. Dziękuję wam wszystkim bardzo. Śrila Prabhupada ki jai. Jai.